Ale jaja! Na pani chyba drzwi otwarte. O! A? Głośne wydechy i długie światła ratują życie. To nie jest tylko slogan, ale prawda. Motocykl ma to do siebie, że w porównaniu do samochodów, ciężarówek, autobusów, dźwigów, vanów czy innych metalowych tworów, które jeżdżą po ulicach, że motocykle są stosunkowo nieduże. Ja wychodzę z założenia, że to, co mogę zrobić, to ułatwić kierowcom dostrzeżenie siebie. No i tak jak w Polsce obowiązuje zasada jazdy z włączonymi światłami zawsze i wszędzie, przez cały rok, i moim zdaniem to jest bardzo duża pomoc dla kierowców. No, dla mnie jest bardzo dużą pomocą jako dla kierowcy samochodu i motocyklisty, no bo zwyczajnie lepiej widzę inne samochody, czy inne pojazdy wszystkie. No i tu już nie będę wspominał o tym, że po prostu widać, czy to przód, czy tył i czy się porusza, czy nie. No ale wracając do motocykli, to motocykle się jednak rządzą troszeczkę innymi prawami, bo to całkiem inne pojazdy i moim zdaniem wymagają też, mówiąc przewrotnie, specjalnej troski. Ja tak sobie myślałem nad porównaniem i pomyślałem sobie o porównaniu do, że to takie niesforne szczeniaki, które się pchają gdzie się da. Dlatego warto takiemu szczeniakowi na przykład na wieczór zamontować świecącą obrożę i dzwonek, jak tam owcy jakieś czy krowie. Tak, żeby wiedzieć, w które tam akurat krzeszo się wpycha, gdzie jest, żeby go nie zgubić. No i tak samo z motocyklami. Dzwonkiem będzie układ wydechowy, a świecącą obrożą długie światła w korku. I muszę się tutaj przy okazji przyznać, że nie jestem specjalnym zwolennikiem montażu świateł do jazdy dziennej w motocyklach, bo taki rządzący się LED nigdy nie zabłyśnie w lusterku kierowcy i dopóki bezpośrednio się na niego nie spojrzy, to korzyści pod kątem widoczności będą raczej mizerne. I podobnie z wydechem. Jeżeli mnie nie widać w lusterku na zakręcie za innymi samochodami za mną, to może mnie być chociaż słychać co najmniej parę sekund, zanim tam fizycznie rzeczywiście dojadę do każdego z kierowców. Dla mnie jeżdżącego w porannych i popołudniowych korkach samochodem to jest też duże ułatwienie. I mam wręcz niekiedy pretensje do tych, którzy jeżdżą motocyklami, którym ledwo tam błyszczy ten przedni reflektor. Jak ja mam takiego kogoś dojrzeć w masie pełzających samochodów. Wszystko się tam z tyłu jakoś porusza, przemieszcza. Więc skąd ja mam wiedzieć, że to, co się gdzieś tam w którymś... Jeden z tych 80 punktów światła w prawym czy lewym lusterku to jest akurat motocykl. No taki gość nie daje mi specjalnie szans. Mówię o tym z dwóch powodów. Po pierwsze, żebyśmy będąc w samochodach wiedzieli, po co to jest i nie irytowali się tak bardzo, że ktoś przyjeżdża obok nas z mocno świecącym reflektorem, bo chciałbym, żeby to było odbierane w taki sposób, bo taka jest geneza, że jest to nam dana możliwość dostrzeżenia siebie w o wiele łatwiejszy sposób. Mi, jako kierowcy, to może oszczędzić potencjalnie wielu problemów. No i nie muszę się tak bardzo wysilać i stresować, że zmieniając gdzieś tam szybko, nagle pas, bo się luka pojawiła, zgarnę po drodze motocyklistę, bo go będę widział dużo, dużo wcześniej. Po drugie, chciałbym, aby mi jako kierowcy samochodu inni motocykliści ułatwiali też życie i sprawiali, że łatwiej będzie mi się zorientować, że są tuż za mną albo tuż obok mnie. Włączenie drogowych świateł w korku nikomu krzywdy nie zrobi, a może uratować tyłek motocykliści, oszczędzić kłopotu i wyrzutów sumienia kierowcy. Więc może w skrajnych przypadkach pomóc nie zginąć pod ciężarówką, która zasuwa wszystkimi pasami jednocześnie po mieście. Z drugiej strony warto też, bo to dla zachowania pewnego balansu, że z drugiej strony warto oszczędzać lusterka kierowców gdzieś tam w tunelach, podczas zmierzchu lub jadąc za kimś długo w mieście. Ja tak robię, że wyłączam wtedy te światła. Natomiast w korku dla mnie jako kierowcy to jest ostrzeżenie. No i ładnie brzmiącego wydechu też zawsze miło posłuchać. Kto będzie miał dobry pomysł albo dobrą praktykę, proszę też niech się śmiało od razu dzieli w komentarzach. Dla mnie jest ważne to, żeby to nie było odbierane jako złośliwość jazda na długich światłach w korku, tylko jako pomoc dla wszystkich. Zapewnienie bezpieczeństwa sobie jako motocykliście i ułatwienie dostrzeżenia nas, czy zapobiegnięcie rozjechaniu nas przez kierowców samochodów. I jeśli tak będziemy na to patrzyli, to w ogóle nie powinno być żadnego problemu. Wszyscy powinni być zadowoleni.